Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy dziś wspólnie porozmawiać o jednym z najbardziej aktualnych, a zarazem kontrowersyjnych tematów współczesnej sztuki. Wpływie sztucznej inteligencji na proces twórczy, rolę artystów i przyszłość wizualności. Poruszymy także kwestie praktycznych doświadczeń z AI, etycznych i ekologicznych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, potencjału inkluzywności, inspiracji i wizji przyszłości sztuki, kreatywności i twórczości. Mam nadzieję, że ta rozmowa pomoże nam lepiej zrozumieć zachodzące dziś procesy, a także zainspiruje osoby artystyczne w różnym wieku do odkrywania nowych, twórczych możliwości AI. Są ze mną dzisiaj dwie niezwykłe, oryginalne artystki. Dr Iwona Tał, artystka sztucznej inteligencji pochodząca z Wilna, specjalizuje się w sztuce nowych mediów, łącząc fotografię eksperymentalną i sieci neuronowe. Cześć, miło Was powitać tutaj. Jest tu dziś z nami także Agata Lankamer, artystka wizualna zajmująca się sztuką cyfrową, obiektem i malarstwem. Tworzy za pomocą CGI, 3D oraz AI. Prowadzi badania nad sztuczną inteligencją w sztukach wizualnych. Cześć, miło Was poznać. Na początek chciałabym zapytać Was o Wasze osobiste doświadczenia z AI. Jak to się wszystko zaczęło i co najbardziej zafascynowało Was w pracy z tymi właśnie narzędziami? Iwono, może zaczniemy od Ciebie? Moja historia z AI zaczęła się pewnie około 8 lat temu, kiedy zaczęłam robić swój doktorat na Polsko-Japońskiej Akademii. Był to doktorat mocno techniczny. Tutaj też warto wspomnieć, że moje doświadczenie i moje wykształcenie jest właśnie matematyczne. Sztuka gdzieś była zawsze trochę z boku, więc interesowałam się fotografią, pracowałam jako fotograf, natomiast nigdy nie łączyłam tego z swoją tak zwaną pracą dzienną. No natomiast te 8 lat temu, kiedy zaczęłam zgłębiać temat sztucznej inteligencji, który obecnie był dużo mniej medialny, dużo mniej nośny, natomiast wszystkie te metody, które są podstawą obecnych narzędzi, już wtedy powstawały. Zafascynowała mnie możliwość analizowania fotografii przez sieci neuronowe, więc zaczęłam robić pierwsze eksperymenty, zaczęłam uczyć swoje pierwsze sieci neuronowe. I tak naprawdę to był moment magiczny, kiedy z takiego szumu, całkowicie przypadkowego obrazu, raptem się zaczyna wyłaniać coś, co przypomina bardziej moje prace czy moje wspomnienia, czy coś, co pokazałam w formie tego zbioru uczącego dla takiej sieci neuronowej. Oczywiście te pierwsze wyniki były bardzo różne od tego, co widzimy obecnie z narzędziami typu Midjourney czy DALL-E. To były bardzo pikselowane, pełne artefaktów obrazy. Natomiast ten efekt wow już od wtedy mi towarzyszy tak naprawdę. Moja przygoda z AI zaczęła się 2 lata temu, więc dosyć niedawno i też mocno przypadkowo. Dowiedziałam się o sztucznej inteligencji będąc na praktykach po studiach. Studiowałam właśnie sztukę mediów i tam w ADI, Center for Contemporary Art Design and Technology, mój szef dostał zlecenie wykonania kilku takich dłuższych filmów, które bazują całkowicie na AI. I dzięki temu, że ta galeria ma zasób bardzo zaawansowanego sprzętu, czyli komputerów z potężną kartą graficzną, miałam okazję nauczyć się bardzo dużo w dosyć krótkim czasie i poznać bardzo dużo różnych możliwości, które w tamtym czasie, te 2 lata temu, dawała sztuczna inteligencja. I najbardziej zafascynowało mnie chyba to, jakie szalone pomysły mogą pomóc mi w pracy twórczej i jakby w kreowaniu czy szukaniu inspiracji. Od tego się zaczęło. Mhm. A czy postrzegacie AI jako narzędzie partnera twórczego, czy może zupełnie coś innego? Jak to jest? Wydaje mi się, że mogłabym określić AI jako partnera. On pomaga mi w byciu bardziej odważną, bo wydaje mi się, że człowieka ogranicza pewna zachowawczość, natomiast AI potrafi generować rzeczy, których może nie przyszło mi do głowy
ze sobą połączyć. I jakby ten synkretyzm estetyczny jest mi bardzo bliski i jakoś mnie fascynuje. I w mojej praktyce twórczej najbardziej odkąd zaczęłam używać AI, zmienił się proces jakby koncepcyjny. I teraz nawet jeśli nie tworzę prac, które w efekcie końcowym są sztuką cyfrową, czy nie są na przykład animacją albo zdjęciem, to i tak ten proces szukania estetyki czy proces koncepcyjny zawiera współpracę z AI. Jestem z tego bardzo zadowolona, bo wcześniej jakby ten etap pracy był dla mnie taki bardzo mozolny i trochę nudny. W tej chwili jest to bardzo ciekawa droga. Ja ze swojej strony traktuję AI bardziej jako narzędzie. Jest to co prawda bardzo skomplikowane i zaawansowane narzędzie. Narzędzie, które umożliwia ludziom zrobienie czegoś, czego nie byli możliwi, więc to jest dla mnie taka augmentacja możliwości ludzkich być może. Czasami traktuję sieci neuronowe i AI jako sposób na spojrzenie na świat, na dane, na fotografię w dodatkowy sposób, coś co ja lubię nazywać jako taki machine gaze, czyli to spojrzenie bardzo chodne, spojrzenie algorytmiczne, które nie posiada emocji, które nie posiada naszych subiektywnych biasów, natomiast zupełnie inaczej procesuje to, co widzimy. Ludzie mają tendencję na przykład do antropomorfizacji, widzenia twarzy tam, gdzie ich nie ma. Maszyna nie ma takich skojarzeń, więc bardzo często analizuje wizualnie w zupełnie inny sposób niż by to robili ludzie. Dlatego proces uczenia sieci neuronowych na swoich danych jest zaskakujący pod tym kątem, że wspomnienia, sceny, widoki, osoby, które gdzieś widziałam, pamiętam w zupełnie inny sposób niż przeprocesuje je maszyna. I czasami to daje nam bardzo ciekawy wgląd w to, czego byśmy nie zauważyli, w to, na co byśmy nie zwrócili uwagi. I to jest oczywiście bardzo dużą inspiracją, podobnie jak dla Agaty, właśnie na jakieś zastosowanie tego w swojej własnej praktyce, na coś, na co by się pewnie samemu nie wpadło. I gdzieś, gdzie to zostaje dalej rozwinięte w procesie twórczym. Więc ja bardzo boję się nazywać AI jako kolaboratora, bo dla mnie to zawsze oznacza przypisanie jakichś cech ludzkich, czy wręcz cech motywacji, świadomości, czy tej takiej inteligencji sprawczej, których wydaje mi się, że AI obecnie jeszcze nie ma. I po prostu bardzo, bardzo też mocno walczę z pewnymi przekonaniami dotyczącymi AI obecnymi w szerszej społeczności i tego strachu, który jest związany często z AI. Bardzo ciekawe, dzięki. Trochę już o tym mówiłyście, ale może teraz jeszcze przyjrzymy się bliżej ulubionym przez Was narzędziom AI. Agato, jakie są Twoje? Do czego dokładnie ich używasz? Jakie mają Twoim zdaniem zalety, wady, ograniczenia? Ja nie mam jakby takiego wykształcenia programistycznego i nie za bardzo się na tym znam, ale zaczęłam od Google Colab i wydaje mi się to dobrym początkiem dla osób niezaznajomionych z kodowaniem, ponieważ ten notatnik Google umożliwia jakby takie wizualny wgląd w to, jak jest zbudowany język Pythona i wyświetla po prostu różne komórki, które wizualizują to, w jaki sposób to się wszystko wydarza i mi to bardzo ułatwiło w zaznajomieniu się z tym, co wydawało mi się wcześniej zupełnie niezrozumiałe i nigdy bym nie pomyślała, że mogłabym takie podstawowe zagadnienia z programowania zrozumieć. Kolejnym krokiem było używanie Stable Diffusion, czyli takiego narzędzia open sources i wydaje mi się to, przynajmniej miałam takie doświadczenie, że Stable Diffusion jest taki jednym dla mnie z najbardziej takich potężnych narzędzi, dosyć zaawansowanych według mnie, który daje bardzo duże możliwości. W moim przypadku problem ze Stable Diffusion jest taki, że wymaga dosyć dobrego sprzętu
Ja w tej chwili na przykład takim nie dysponuję i muszę radzić sobie z różnymi alternatywami, które są oczywiście dostępne, ale jeśli ktoś ma możliwość, to bardzo polecam Stable Diffusion, ponieważ nie jest to narzędzie, z którego korzysta się w przeglądarce. Można go zainstalować na własnym komputerze. Jest to dla kogoś niezaznajomionego z językiem Pythona może skomplikowane, ale jest bardzo dużo tutoriali, które pomagają w tym. Problemy mogą wystąpić takie, że Stable Diffusion cały czas się rozwija i mogą występować różne błędy, których na przykład nie wiadomo jak rozwiązać i trzeba wtedy szukać różnych odpowiedzi na forach i redditach, ale jest to wszystko do rozwiązania. Stable Diffusion ma bardzo dużo różnych wtyczek i pluginów i możemy również rozszerzać sobie możliwości. Są na przykład wtyczki jak Deforum, które umożliwia tworzenie animacji, ruchomych obrazów. Jest ControlNet, który umożliwia precyzyjną konfigurację i określenie tego, na czym nam zależy. Można na przykład używać szkicu, który jest jakimś odniesieniem dla AI i dzięki temu możemy uzyskać taką estetykę lub taką pozę danej postaci, na której nam zależy. I możemy też trenować oczywiście własne modele, możemy też ściągać stworzone modele. Jest na przykład platforma CV AI, która ma jakby ogromną bazę przeróżnych styli. Ja nie mam dużego doświadczenia z trenowaniem modeli. Robiłam to raz trenując model Lora i chciałam wytrenować swoją twarz. I to się udało. Stworzyłam to na podstawie kilkunastu zdjęć mojej własnej twarzy, ale to był tylko ten jeden raz. Oczywiście korzystam z Midjourney i z Runwaya. Nie do końca jestem przekonana do tego, jakie możliwości daje Runway, bo jest tam dosyć ograniczony zasób tego, jak chcemy, żeby model wyglądał. Nie możemy trenować modeli, nie możemy za bardzo wybierać dostępnych modeli, ale jest to dosyć dobre rozwiązanie, jeśli nie ma się bardzo potężnego sprzętu. Jeśli chodzi o Midjourney, to korzystam z niego praktycznie cały czas w takim procesie szukania inspiracji albo tworzenia różnych obrazów referencyjnych, których potem używam w bardziej zaawansowanych programach, więc tak, polecam. Dodam, że w ogóle bardzo fajne podsumowanie ścieżki, bo wydaje mi się, że przy pracy z AI można zacząć od tych dostępnych narzędzi typu Midjourney, Runway, DALL-E w czacie GPT i tak dalej, potem przechodząc do Stable Diffusion. Tutaj też dodam taką informację, że Stable Diffusion można odpalić w chmurze, jest platforma Run Diffusion, więc nawet jak się nie ma komputera z bardzo wielką kartą graficzną, to też jest to możliwe. Więc bardzo często rekomenduję dla osób zainteresowanych AI taką ścieżkę od czegoś najprostszego po kolei do coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, bo można zejść naprawdę głęboko i tak naprawdę to może wydawać się skomplikowane na pierwszy rzut oka, więc taka gradacja wydaje mi się jest bardzo dobrym wstępem do AI. Ja osobiście pracuję tylko na swoich modelach. Tworzę swoje modele na swoich przygotowanych zbiorach danych, też czasami na jakichś własnych architekturach. Więc tutaj na początku dodam, że samo tworzenie modeli to też nie jest coś, co musi być skomplikowane. Pierwsze to jest to, o czym wspominała Agata, czyli wytrenowanie swojej lory. Taka lora to jest pewnego rodzaju wtyczka do modelu, która może umieć albo twarz, albo pewien styl, albo może generować piękne ręce, więc to może być lora, którą dodajemy do już istniejącego modelu, która sprawi, że te generacje będą czymś lepsze. Następnym krokiem jest fine-tuning modeli i tutaj możemy wziąć istniejące modele typu Stable Diffusion i je dotrenować na naszych danych. I są metody typu Dreambooth, które pozwalają na to, że trenujemy na świecie
naszych danych. To jest o tyle ciekawe, że taki dotrenowany model będzie naśladował nie tylko styl, ale też nauczy się pewnej logiki występującej w tych danych. Ja swojego czasu przeprowadziłam taki eksperyment, gdzie wytrenowałam i Lorę, i Dreambooth na archiwalnych zdjęciach rodzinnych. I to było bardzo ciekawe porównanie, bo o ile Lora nauczyła się odwzorowywać stylistykę skanów czarno-białych zdjęć robionych w latach 60., 70., to język i pewne zależności, jak wygląda statystyczna kobieta, mężczyzna idący do pracy, się nie zmieniły. Natomiast kiedy miałam taki wytrenowany Dreambooth i używałam bardzo prostych promptów typu kobieta idzie do pracy, to ta kobieta szła wiecie, komunistycznej Europie Wschodniej, stare samochody, ubrania, nawet twarze wyglądały zupełnie inaczej, jakby przypominały te twarze osób z mojej rodziny. Więc to jest bardzo ciekawe porównanie, że trenując takie swoje modele możemy osiągnąć dużo więcej niż tą wizualną estetykę i pójść trochę głębiej w całą generowaną treść. Więc to jest coś, z czym eksperymentuję dużo. Tutaj też dodam na tym etapie, że tak naprawdę kolejnym etapem już przy eksperymentowaniu z tymi modelami jest też rozszerzenie horyzontów i zrozumienie, że AI to nie jest tylko text to image. Jest też bardzo dużo innych metod z szerszego AI, więc tutaj jedną z moich ulubionych metod wręcz są generatywne sieci adwersarialne, co jest już starą i aż analogową metodą AI, bo te sieci zostały wprowadzone 10 lat temu. I one działają w trochę inny sposób. Tam nie ma języka. Te sieci uczą się zależności i pewnych struktur występujących w danych. I podczas promptowania nie używamy w żaden sposób języka naturalnego, tylko przeszukujemy tą przestrzeń, tak zwany latent space, przemieszczając się w różnych kierunkach. Więc to jest bardzo ciekawe i alternatywne podejście, które pozwala też na trochę szerszą eksplorację. No i również zawsze zachęcam osoby zainteresowane, żeby w pewnym etapie też może wyszły trochę ponad to, co jest najbardziej dostępne. Bo po prostu te narzędzia typu Midjourney to są modele, które ktoś wytrenował na swoje potrzeby, czy ogólne potrzeby, czy na potrzeby takie, jakie wydawało mu się, że szersza publika będzie miała. I po prostu te modele mają zawsze swoje ograniczenia. Przejdźmy może teraz do kwestii etycznych, społecznych i ekologicznych w sztuce AI. Dużo mówi się o tym, jak AI wpływa na rynek sztuki, jak potencjalnie może zabrać i obecnie zabiera pracę różnym artystom. Więc chciałabym zapytać Was, jak Wy oceniacie ten wpływ AI na twórców i twórczość? Czy na przykład widzicie zagrożenia związane z kwestią danych treningowych czy kopiowania stylów? Czy Waszym zdaniem AI prowadzi raczej do homogenizacji sztuki, czy sprzyja różnorodności? Jakie macie zdanie na ten temat? Iwono? Po pierwsze, wydaje mi się, że jednym z największych problemów AI to jest uczenie modeli, modeli uczenia maszynowego na danych, które są albo właśnie pracami artystów, albo to są dane, które są prywatne, albo to są dane, których po prostu osób, być może są nawet publiczne, ale twórcy tych danych nie chcieliby, żeby systemy uczenia maszynowego zostały przeprowadzone na ich danych. Więc to jest jeden bardzo duży problem, z którym wydaje mi się powinniśmy sobie poradzić w sposób wprowadzania nowych regulacji, zaadresowania tych kwestii w sposób prawny. To wcale nie jest tak, że żeby mieć inteligentne AI, zaawansowane AI, które jest w stanie generować realistyczne zdjęcia i piękne prace, potrzebujemy naruszać prawa autorskie. To wcale tak nie jest i na przykład takie duo artystyczne jak Helly Herndon i Matt Dryhurst tutaj właśnie pracują nad tym, żeby stworzyć ogromny model open source'owy, który został stworzony z wykorzystaniem jedynie danych dostępnych w domenie publicznej lub z wykorzystaniem danych, których artyści bezpośrednio zgodzili się na ich wykorzystanie i pokazanie, że zrobienie czegoś takiego jest możliwe.
wszystko tak naprawdę, cała decyzja należy do nas, którą ścieżką pójdziemy, czy etyczną, czy też naruszającą pewne prawa autorskie. Więc tutaj bardzo duży problem wynikający z tego, że Midjourney na przykład absolutnie nie ujawnia, na jakich danych ich modele były wytrenowane. Coś, co uważam, że w przyszłości powinno być zaadresowane właśnie przez te regulacje, że takie platformy powinny udostępniać dane, czy wręcz umożliwiać sprawdzenie, czy praca wygenerowana przez nas nie jest zbyt podobna do czegoś, co się znajdowało w zbiorze uczącym. Bo tutaj od strony prawnej też warto zaznaczyć, że niestety styl nie jest czymś, co możemy chronić. Jeśli stworzymy pracę w stylu Picassa, która ewidentnie przypomina styl Picassa, ale nie jest podobna bardzo mocno do żadnej konkretnej pracy, no to nikt nie jest w stanie nam nic zrobić i de facto tutaj sądownictwo jest bezsilne. Natomiast jeśli taka praca, nawet właśnie używając Midjourney, nawet jeśli nie podamy prompta w stylu chcę wygenerować coś w stylu takiego i takiego artysty, ale niechcący jakimś cudem wygenerujemy pracę, która będzie bardzo mocno podobna do konkretnej pracy artysty, no to oczywiście już naruszamy prawa autorskie i to jest bardzo duży problem i coś, co osoby korzystające z platform powinny mieć świadomość, czy wręcz możliwość sprawdzenia, czy nie naruszają przypadkiem tych praw autorskich. Więc te kwestie wydają mi się istotnie ważne i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat zostaną jakoś rozwiązane, bo obecnie nie mamy absolutnie żadnych regulacji, które by to w jakiś sposób kontrolowały. Natomiast idąc dalej do tej drugiej części pytania, czy artyści będą mieli pracę, czy w ogóle, czy to jest koniec sztuki, takiej jaką znamy, to wydaje mi się, że na pewno będziemy mieli jakiegoś typu rewolucję w sztuce i w tym, być może w systemie wartości, co nie oznacza, że ten system wartości musi być gorszy, on się może zmienić. Bardzo często po wprowadzeniu nowych technologii czy nowego medium raptem zmieniamy swoje nastawienie do tego, co jest naprawdę wartościowe. Tak jak przy wprowadzeniu fotografii, raptem sztuka bardzo figuratywna czy bardzo realistyczna straciła na wartości i zaczęła tak naprawdę eksplorować nowe obszary. Być może się stanie tutaj również tak, że piękny obrazek sam w sobie straci wartość i w ogóle sztuka w formie samej formy obrazu straci wartość bez osoby stylu, czyli sztuka będzie musiała się skupić na narracji dużo mocniej, na kontekście, na artyście i tym tak naprawdę o czym mówi versus ocena samego artefaktu. To jest moja taka fantazja. Nie wiem, czy w tą stronę w ogóle pójdziemy, ale wydaje mi się, że na pewno sztuczna inteligencja wpłynie na sztukę i na system postrzegania wartości w sztuce, natomiast w jaki sposób, tego oczywiście jeszcze nie wiemy. A ja tutaj się zgodzę z Iwoną, że jest to dosyć duży problem i wydaje mi się, że potrzeba dużo czasu, żeby prawnie go jakoś rozwiązać, ale mam nadzieję, że to się wydarzy. Uważam, że duże znaczenie ma ten aspekt etyczny czy moralny, który ma każdy z nas, z artystów czy artystek, ponieważ malarz może skopiować po prostu innego malarza i podrobić jego styl, więc to się dzieje i warto też brać to pod uwagę, że problem nie jest w tym narzędziu, tylko w człowieku i że on wykorzystuje go we zły i nieetyczny sposób. Ale ja na przykład mam też takie refleksje, że widzę też dużą różnicę między tym, co można wygenerować w takich narzędziach, które są moderowane i w których jest cenzura, jak Midjourney, a w takich już bardziej zaawansowanych open source'owych narzędziach, gdzie tej moderacji nie ma i tak naprawdę można wygenerować wszystko, co daje pewną taką wolność twórczą i jest super. Z drugiej strony może być narzędziem niebezpiecznym, gdy jest używane przez osoby, które chcą to wykorzystać w złym celu. Na przykład AI oparta na modelach Stable Diffusion może być używana w branży pornograficznej, bo bazy tych modeli, które ja widziałam, pokazują ogromną ilość takich bardzo stereotypowych wizji kobiet Japonek. Chciałabym zapytać Was teraz o
wpływ narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji na twórczość kobiet artystek. Czy uważacie, że AI może nam pomóc zaistnieć w świecie sztuki, pomóc nam podnosić naszą kreatywność, pomóc nam godzić role opiekuńcze z rolami twórczyni, artystki? Jeśli tak, to jak? Co o tym sądzicie? Na przykład na wspomnianej już platformie Civitai to jest bardzo duży problem, że 80% modeli dostępnych na tej platformie to są modele, które fetyszują ciało kobiece, być może do zastosowań właśnie pornograficznych. Te modele właśnie są na tyle problematyczne, że pokazują to nieetyczne stosowanie sztucznej inteligencji, wręcz taką ciemną stronę AI. No i tak naprawdę wynikają z tego, że dostęp do trenowania własnych modeli jest dość ograniczony. Każdy z nas ma dostęp do czata GPT, każdy z nas ma dostęp do Midjourney, natomiast to grono osób, które jest na tyle technologicznie zaawansowane, czy wręcz zainteresowanie tworzeniem swoich modeli AI, sprowadza się tak naprawdę do bardzo wąskiej grupy demograficznej, co powoduje, że to ciało kobiece jest pokazywane w pewien standardowy, fetyszyzowany sposób. No i właśnie ja to adresowałam w jednym ze swoich projektów. Wydaje mi się, że rozwiązaniem na to jest tak naprawdę zwiększenie ilości narzędzi i dostępności do narzędzi do uczenia i tworzenia tych modeli AI, bo to sprawi, że każdy z nas będzie mógł tworzyć alternatywne wizje tego, co jest piękne i tego, co powinno być wyuczone przez AI. Być może właśnie dla osób, które mają tę historię do przekazania, mają jakąś ciekawą narrację, którą chcą się podzielić, natomiast no właśnie nie mają czasu, nie mają możliwości. Jest to być może dość dostępne medium, no bo przynajmniej nawet pozwalające na tworzenie bez opuszczenia swojego domu, bez wychodzenia, czyli gdzieś tam w międzyczasie przy innych obowiązkach. Więc wydaje mi się, że tutaj może być dość duży potencjał. Tak, ja też się zgadzam. Widzę duży potencjał i też wydaje mi się, że AI w rękach kobiet może gdzieś tą sztukę feministyczną zaprowadzić na inne pola. Artystki, które tworzą w nowych technologiach i są w opozycji do tej garstki mężczyzn, którzy potrafią kodować i tworzyć swoje modele i używać AI. Wydaje mi się to super wartościowe i chciałabym, żeby było jak najwięcej takich artystek, które mogłyby po prostu swój pogląd na rzeczywistość i swoją estetykę pokazywać światu i też temu światu, który może nie jest właśnie świadomy tego, że jakby rzeczywistość może wyglądać inaczej i kobiety mogą wyglądać inaczej i świat nie powinien bazować na stereotypach. Dużo mówi się obecnie o ekologii czy ochronie przyrody. Czy na przykład tworząc Wasze projekty, dzieła artystyczne, rozważacie w jakiś sposób kwestie związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem? Czy na przykład bierzecie pod uwagę nadmierne zużycie wody, energii przez narzędzia oparte o AI, na przykład serwery wykorzystywane do trenowania modeli? Ja uważam, że problem na pewno jest i to jest bardzo duży problem. Natomiast tutaj też trzeba zaznaczyć, że to jest problem, który dotyczy przede wszystkim tych trzech, czterech największych korporacji, które są w stanie uczyć naprawdę ogromne modele sztucznej inteligencji. Tutaj, o ile ten rozwój AI w pewnym momencie był bardzo mocno rozprzestrzeniony po całym świecie i właśnie jakieś małe uniwersytety, małe jednostki badawcze, to teraz tak naprawdę większość naprawdę zaawansowanych modeli leży w rękach kilku korporacji, co jakby samo w sobie jest problemem monopolizacji pewnego potencjału badawczego, ale również ważną kwestią jest to, że te modele, które te jednostki trenują, one są trenowane na dziesiątkach kart graficznych przez kilka miesięcy. Versus taki zwykły użytkownik, jeśli wejdzie sobie na Midjourney, w, zazwyczaj to są sekundy tego zużycia GPU do wygenerowania jednego obrazka. Więc widzimy, że tutaj
już zaczynamy z pewnym bardzo dużym kontrastem pod kątem tego, jak zwykły użytkownik będzie zużywał tę energię w porównaniu do zużycia energii przez trenowanie ogromnych modeli. Więc tutaj oczywiście to się trochę sprowadza jak do segregowania versus ogromnych fabryk w Indiach i Chinach. My jako mali użytkownicy możemy próbować na to wpłynąć, jednak dużo większy wpływ będzie regulowanie tych największych zanieczyszczających czy też zużywających energię. No natomiast od strony takiej badawczej jest też bardzo dużo ciekawych kierunków rozwojowych, które adresują ten problem i to jest oczywiście bardzo, bardzo dobrze widzieć. Powstają na przykład takie metody reużywania modeli. Fine-tuning, o którym wspominałam, to też jest metoda pewnego recyklingu sieci neuronowej, bo nie uczymy takiej sieci neuronowej od zera, tylko bierzemy informację, która już została gdzieś nauczona i dopasowujemy ją do nowych danych. Bardzo często się okazuje, że dużo z tej informacji, która gdzieś już była wyuczona, daje się zastosować, czy też trochę zmienić, żeby dopasować do nowych danych. Więc tutaj powstaje bardzo dużo ciekawych inicjatyw właśnie od jednostek naukowych, z którymi mam nadzieję, że właśnie osiągniemy pewną minimalizację tego zużycia energii, bo oczywiście jakbyśmy wszyscy raptem dostali dostęp do dziesiątek kart GPU albo zakładając postęp technologiczny, one byłyby bardziej dostępne. No i też to może nie byłyby już tylko 3-4 jednostki, tylko każdy kraj miałby takie centrum ogromne AI, w którym trenowałby ogromne modele, no to ten problem zaczyna się wymykać spod kontroli. Tak, oczywiście. Mam z tym problem. No nie chciałabym wytwarzać dużej ilości śladu węglowego i myślę o tym, mam jakieś tam wyrzuty sumienia, ale z drugiej strony też traktuję ten mój taki może bardziej research wpływu AI na sztukę dosyć krytycznie i zawsze gdzieś to staram się podkreślać, że jest to badanie artystyczne możliwości, więc jakby mam tego świadomość i że no mam nadzieję, że jakby ten problem się kiedyś rozwiąże. Przejdźmy teraz do ostatniej części naszej dyskusji, mianowicie do inspiracji i rekomendacji. Jakie macie rekomendacje dla artystów, którzy chcą zacząć korzystać z narzędzi AI? Trochę już o tym mówiłyśmy, ale tak, żeby to podsumować, od czego zacząć swoją przygodę z AI? I może też powiedzcie od razu, jakich artystów AI warto znać i śledzić i kto Was inspiruje do działania. Generalnie bardzo dużo na przykład artystów, które gdzieś tam się pojawiają na Instagramie, ma jakiś problem dla mnie z tym, że jakby widzę dużą ilość kiczu. Trochę mnie to martwi, w jaką stronę tak masowo idzie twórczość artystów, którzy używają AI. Nie wiem, z czego to się bierze. Może z jakiegoś braku edukacji pod kątem kultury czy sztuki. Może polecę osobom, które nie tylko są zainteresowane generowaniem samych obrazów, ale może na swojej własnej praktyce na przykład widzę, że używanie narzędzi AI pomaga mi w procesie projektowania obiektów lub instalacji, które w dalszym procesie są produkowane cyfrowo albo po prostu są przeze mnie rzeźbione lub tworzone tak fizycznie. I jakby połączenie tego świata materialnego z fizycznym, cyfrowym jest dla mnie szalenie interesujący i ja na przykład polecam właśnie na takim jakby początku pracowania nad projektem właśnie szukania inspiracji różnych estetycznych, na przykład blendowania ze sobą różnych estetyk i po prostu eksplorowania tego, co można osiągnąć. Też ostatnio odkryłam AI, które tworzy obiekty 3D, Meshi AI. I jestem właśnie na etapie eksperymentowania z tym narzędziem i bardzo polecam. Wydaje mi się, że dla kogoś, kto jest zainteresowany też środowiskiem 3D i
i chciałby korzystać albo przyspieszyć swoją pracę, to jest super narzędzie, bo takie wygenerowane modele można później edytować i tworzyć na podstawie takiej bazy coś zupełnie jakby własnego. Też słyszałam o narzędziach, tylko jeszcze ich nie używałam, o narzędziach, które również mogą się przydać komuś, kto jest zainteresowany na przykład animowaniem. Em, Narzędzia, które potrafią wychwycić ruch i zrigować ten ruch praktycznie, bo ten ruch jest przechwytywany, mamy postać zrigowaną i możemy na tym bazować i tworzyć już w innych programach do 3D swoje własne koncepcje, więc to jest super. Ja się absolutnie zgadzam z tym, co Agata powiedziała, że jest ta tendencja do pójścia w stronę kiczu i wręcz można to zauważyć po kolejnych iteracjach modeli. Modele, gdy stają się lepsze, one stają się bardziej estetyczne w pewnym sensie takiej bardzo wąskiej estetyki. Przypominają bardzo wypolerowane animacje cyfrowe, ilustracje, czy właśnie sfotoshopowane fotografie. Taka śmieszna ciekawostka to właśnie teraz jesteśmy w trakcie, bo jestem na rezydencji z innymi artystami AI, z którymi pracujemy nad Anti-AI Art Manifesto, które mimo swojej kontrowersyjnej nazwy nie jest przeciwko AI artowi, tylko bardziej właśnie tej tendencji do strony zmierzania, w którą zmierzają te popularne modele. I po prostu eksploracji z sztuczną inteligencją w trochę szerszy sposób. Czyli no właśnie to na przykład co robi Agata, czy też może praca z AI w sposób bardziej konceptualny. Tutaj mogę polecić takich artystów jak Mario Klingemann, który ma cały szereg różnych projektów, które analizują w ogóle wpływ AI na społeczeństwo, czy też pewne problemy się pojawiają w pracy ze sztuczną inteligencją. Holly Herndon, Dryhurst, który wspominałam, to też oczywiście ogromna inspiracja. Anna Riedler, Spia Crespo, właśnie a propos tego anti-AI art movement, to też właśnie tutaj jest Memo Akten, który jest też jednym z takich twórców podchodzących trochę sceptycznie może do tej technologii, natomiast w rezultacie powstają prace, które są zupełnie nie nawiązujące do tej mainstreamowej estetyki. No więc właśnie ja bym tak naprawdę rekomendowała, wracając do pierwszej części pytania, dla osób zainteresowanych tą technologią, zastanowienie się nad pytaniem, co AI może zrobić, czego nie mógłbym albo nie mogłabym zrobić z innymi narzędziami. No bo jeśli chcę wygenerować idealne zdjęcie, to może mogłabym po prostu skupić się na fotografii, pojechać na Islandię i robić piękne zdjęcia. Nie potrzebuję do tego AI. Wygenerować idealne, piękne, estetyczne ilustracje, no to może też wcale nie potrzebuje AI, czyli bardziej się zastanowić, co AI może zrobić, czego nie mogę zrobić z innymi narzędziami, czyli może właśnie połączyć jakieś niepasujące do siebie koncepty, czy połączyć wszystkie media, czy przeanalizować coś, zrobić właśnie jakieś miksy stylów, kolaże, szalone eksperymenty, może eksplorację tych blendów AI, które AI robi, bo to też dużo nam pokazuje o tym, w jaki sposób te systemy działają. Często się śmiejemy z tych blendów, ale one są moim zdaniem takim pięknym wglądem w to, w jaki sposób sieci neuronowe się uczą. I w tym też jest bardzo duży potencjał artystyczny. Więc tak naprawdę jest cały szereg zagadnień, które wcale nie polegają na tworzeniu pięknych obrazków i do tego gorąco zachęcam wszystkie osoby zainteresowane przygodą z AI.
To na koniec zapytam Was o Wasze wizje przyszłości dotyczące sztuki i narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Też trochę o tym mówiłyśmy, ale właśnie prosiłabym Was o takie podsumowanie. Jak ta sztuka może się rozwijać lub zmieniać dzięki AI? Czy na przykład widzicie granicę, której AI nigdy nie przekroczy w twórczości artystycznej, czy też nie ma czegoś takiego? No to jak wspominałam, wydaje mi się, że tutaj trochę oddalimy się od tego konceptu artefaktu i pójdziemy w stronę człowieka, bo jest wciąż wiele tak naprawdę wartości, czy umiejętności ludzkich, których nie jesteśmy w stanie odwzorować z AI. No więc na przykład emocje, świadomość, jakieś poglądy, motywacja, chęć zrobienia czegoś. AI wciąż tak naprawdę nie ma chęci robienia niczego. To nie jest tak, że ma jakąś świadomość, która stwierdza, że chce robić to, co ludzie mi mówią, albo nie chce robić tego, co ludzie nam mówią. No i właśnie te emocje, to wydaje mi się, że to też jest taka bardzo istotna kwestia. I coś, co czyni nas ludzkimi, że być może w sztuce wrócimy trochę do tych wartości, do tego, co to oznacza bycie mną, co to oznacza ta moja unikalna jakaś osobowość, czym się różnię od innych ludzi, że może przestaniemy się w jakiś sposób skupiać na tych technicznych nawet umiejętnościach, bo to są umiejętności, które gdzieś tam mogą być zastąpione przez maszyny, tylko bardziej skupimy się na tej duchowej, emocjonalnej stronie, i tego będziemy szukali w sztuce. Co swoją drogą nie wydaje mi się aż takie złe, bo może te rzeczy, no właśnie te rzeczy, które mogą być zastąpione przez maszyny, może wcale one nie są aż tak ważne, czyli jeśli coś jest łatwo replikowalne, to może wcale nie powinniśmy się tym zajmować, tylko oddać tą czynność dla maszyny, o ile jest taka prosta do zrobienia i skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. Jestem optymistką, więc z założenia raczej mam pozytywną wizję przyszłości i mam nadzieję, że w taki sposób się potoczy rozwój sztucznej inteligencji i sztuki. Wydaje mi się, że to zależy, jeśli chodzi o sztukę taką mainstreamową, to może dużo zależeć od tego, jak zareagują krytycy na to, co się dzieje i wydarzy ze sztuką AI, bo mam wrażenie, że nie ma tu takich dyskusji, albo może ja nie miałam do nich dostępu, że jakby w tej sztuce mainstreamowej bardzo mało mówi się o tym wpływie AI na rozwój sztuki, że jakby tym tematem są zainteresowane jakieś organizacje, które są stricte jakby sfokusowane na nową technologię, ale nie są to ważne ośrodki kultury i chciałabym, żeby właśnie o AI mówiło się więcej właśnie w takim środowisku. Wydaje mi się, że od tego może dużo zależeć, bo zawsze taki głos krytyki, głos osób naukowych kreuje tą ścieżkę, jak podąża sztuka, jak ona się zmienia, więc trochę nie jestem w stanie sobie teraz tego wyobrazić. Wydaje mi się, że to jest super wartość eksperymentować z AI, nawet jeśli nie jest się osobą, artystą, która jest zaznajomiona, czy tworzy nawet sztukę mediów. Wydaje mi się, że to jest super potencjał i jakby polecałabym naprawdę wszystkim artystom z różnych dziedzin do spróbowania. Dziękuję moim gościniom, artystkom Iwonie Tał i Agacie Lankamer za niezwykle inspirującą dyskusję. Zachęcam też nasze osoby odbiorcze do eksperymentowania z narzędziami AI, które, jak tu widzieliśmy, wesprzeć mogą naszą kreatywność, pokazać nowe ścieżki rozwoju artystycznego i pomóc nam zrozumieć, na czym właściwie polega ta bardzo zaawansowana technologia.